Dzień dobry, witajcie. Witajcie w naszym nowym programie. Jak widzicie, za nami dżungla inwestycji, a program będzie dotyczył naszej podróży przez tą dżunglę i postaramy się uczynić ze mnie milionera. Powiemy sobie dzisiaj na temat nowego cyklu. Dokładnie. Cyklu poświęconego finansom osobistym i inwestycjom. Tutaj Mateusz źle do tego podchodzi. Ja mu tłumaczyłem, że żeby osiągnąć 1 milion, to są krótsze i pewniejsze drogi niż inwestycje. No ale on się uparł. Nie wiem, czy osiągnie ten 1 milion kiedykolwiek w swoim życiu, ale... Bym wolał poprzez inwestycje, natomiast tak jak wielu ludzi, nie mam o tym pojęcia. Nigdy nie inwestowałem. Jedynie co to mam konto oszczędnościowe w banku. Jestem inwestycyjnym kanapowcem i pomyśleliśmy, że będzie to bardzo fajne, jeżeli przeprowadzimy mnie oraz Was przez ten proces tak całkowicie od zera. Od kompletnej niewiedzy do 1 miliona. To będzie bardzo długi cykl. Mamy nadzieję, że Paweł nie umrze po drodze gdzieś. Są takie szanse, słuchajcie, takie szanse. W zależności ile tych tysięcy na początku aportem Mateusz wniesie. Przeprowadzimy przez ten proces Was od takich najprostszych tematów, czyli obligacji na sam początek, a później będziemy rozwijać temat. I naszym celem jest to, żeby po kilku odcinkach każdy z Was wiedział, od czego po prostu zacząć. Nie będziemy Wam mówili, w co inwestować, to nie będzie program doradczy, to będzie program przygodowy, można powiedzieć, gdyż ja rozpoczynam... Wolę słowo edukacyjny, bo jednak z mojej strony będzie edukacyjny, z Twojej strony niech to będzie przygoda, ale podczas przygody może się czegoś nauczysz. Będzie spis treści, więc jeżeli te nasze rozmowy Was będą nudzić i będziecie chcieli przewinąć do jakiejś konkretnej części, to śmiało postaramy się to podzielić na poszczególne rozdziały, zobaczymy ile tego materiału nam wyjdzie. To co, Mateuszu? Gotowy? No dobrze, tak. To czy mógłbyś mi wytłumaczyć w ogóle, czym są obligacje? Co to jest? Obligacje to jest rodzaj pożyczki, które... ja miałem inwestować, a nie pożyczać pieniądze. To chyba nie w tą stronę nie, idziemy. Ale to ty jesteś tym inwestorem, czyli ja ty pożyczam. dajesz pieniądze. Tak, ty pożyczasz. I możemy pożyczać zarówno przedsiębiorcom, czyli możesz kupić obligacje przedsiębiorstw, to są najczęściej tak zwane obligacje korporacyjne. One są dostępne na rynku polskim, na rynku zagranicznym. Dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ponieważ sobie powiemy na temat obligacji skarbowych, rządowych, tak zwanych oszczędnościowych, bo są dwa typy obligacji. Obligacje, które są notowane na giełdzie i którym się odbywa obrót, i obligacje, które są przeznaczone dla ludności, tak zwane obligacje oszczędnościowe. Ta nazwa, słuchaj, nie jest przypadkowa, dlatego że ten typ instrumentu finansowego, bo obligacje są instrumentem finansowym, takie poważne pojęcie, podlega pewnym obostrzeniom. Jest to rodzaj inwestycji, tak samo jak w przypadku akcji, wiąże się z ryzykiem. Natomiast tam jest nazwa oszczędnościowe nie przypadkiem, dlatego że w dużej mierze przypominają częściowo rodzaj lokaty. Tak jak masz lokatę terminową w banku, powiedzmy na 3 lata sobie możesz założyć, masz wypłacane wtedy odsetki albo na przykład po roku, albo na koniec, to w przypadku obligacji mamy podobny schemat z punktu widzenia klienta. Komu my pożyczamy jeszcze, powiedzmy, bo to jest istotne. W przypadku przedsiębiorstw pożyczamy konkretnemu przedsiębiorstwu, tak? W przypadku obligacji rządowych pożyczamy polskiemu rządowi. A jak nie lubimy polskiego rządu? To nie musimy inwestować. Możemy kupić obligacje na przykład innego kraju, jeżeli mamy taką możliwość. Który bardziej lubimy na przykład. Tak, na przykład rosyjskie obligacje, chociaż tu mogą być, pewne obostrzenia, bo w przypadku obcokrajowców może się okazać, że
nie możemy kupować, albo mogą być potem obostrzenia, jeżeli chodzi o zbycie. No i teraz przechodzimy do ryzyk. Jeżeli chodzi o obywateli Polski, no to tutaj obrót tymi obligacjami nie nastręcza problemu, jeżeli chodzi o obligacje oszczędnościowe. O ile tych obligacji nie możemy sprzedać na giełdzie, to możemy sprzedać pomiędzy fizycznymi osobami. A więc to jest pierwszy sposób zbycia. Dlaczego mówię o tym zbyciu? Dlatego, że w przypadku inwestycji jest to, o tym się często zapomina, a od tego powinniśmy zawsze zacząć. Czyli w jaki sposób bezpiecznie wyjść z inwestycji. No bo wiesz, wejść jest łatwo. Pożyczam pieniądze państwu, a państwo mi może powiedzieć, ale ja ci nie oddam, tak? No poczekaj, jeżeli komuś na przykład byś mi pożyczył pieniądze, no to ja bym ci oddał. Ale jeżeli byś pożyczył jakiemuś innemu koledze, to istnieje ryzyko, że ten kolega ma ostatnio problemy i na przykład mógłby ci nie oddać. Mimo że bardzo I to jest chce. pierwsze. Tak, bardzo chce. No i teraz należy się zastanowić, czy polski rząd może ci tych pieniędzy nie oddać i takie ryzyko teoretycznie istnieje. No kiedy tych pieniędzy nie może oddać? No prawdopodobnie kiedy przestanie istnieć państwo polskie, no bo tutaj ciągłość mamy, nie? Czyli jeżeli się zmieni rząd, czy to będzie opozycja, czy jakiś inny, no to tutaj ciągłość władzy i państwa mamy. Nawet w przypadku wojen często jest tak, że obligacje są obsługiwane. Nie? No, mam przykład na przykład Rosji czy Ukrainy, tam obligacje są obsługiwane. Natomiast w przypadku, trzeba sobie powiedzieć, że zawsze w każdej inwestycji istnieje ryzyko. No bo spójrzmy na przykład na lokatę bankową. Czy w przypadku lokaty bankowej istnieje ryzyko? No bank może zbankrutować. Tak, ale mamy coś takiego jak gwarantowany fundusz, który gwarantuje powiedzmy do 100 000 euro, czy równowartości twój wkład w danym banku. I o tym czasami ludzie zapominają, tak? Więc jeżeli macie na przykład więcej pieniędzy i chcecie, żeby to było gwarantowane, to musicie podzielić to na 2 banki. Nie? Bo jak macie już 550 000, lub no to wysłać mi, wtedy będę miał bliżej do 1 000 000. Wtedy będziesz miał bliżej do 1 000 000. Lub zainwestować w obligacje, no bo tutaj gwarantem zarówno waszych lokat jest państwo i rząd i fundusz. W przypadku obligacji jest podobnie. Jest rząd, tak? Jest czyli inwestując w obligacje rządowe mamy dokładnie taki sam poziom bezpieczeństwa jak w lokacie bankowej. Nawet wyższy. Tak, albo wyższy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że możemy inwestować wyższe jak gdyby kwoty. Czyli mamy punkt pierwszy. Obligacje teoretycznie są bezpieczniejsze niż lokaty bankowe. Tak, niemniej pamiętajcie, że jak każde, czyli tak, lokaty, bank może zbankrutować. Ktoś powie, no dobrze, a jeżeli bym trzymał pieniądze w domu, no to nie macie powiedzmy tego zarobku, jest to bezpieczne, ale te pieniądze ktoś może wam ukraść. Może być pożar. Może być pożar, może być huragan, tak, i możemy sobie teraz wymieniać długo, żeby jak najwięcej minut tutaj urwać. Tak, nie, no skracamy. Natomiast jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, obligacje skarbowe, rządowe każdego kraju uznawane są za jedne z bezpiecznych. Teraz dużo zależy, czy kraj jest demokratyczny, czy też nie. No bo wyobraź sobie, że za na przykład x lat Rosja staje się krajem i jesteś obywatelem rosyjskim, tak, to nie było, i inwestujesz w obligacje. No i nagle ktoś mówi, wybuchła wojna, wszystkie twoje obligacje zamienimy na obligacje wojenne, do tej pory miałeś wykup po 4 latach, no to teraz zmienimy na 40 lat, nie? Można? No teoretycznie można. I tu musicie się liczyć, tak, że nagle mogłoby się wydarzyć w Polsce za x lat, że przyszedłby jakiś rząd i powiedział, że jednak obligacje, które są waszą własnością, nie są waszą własnością. Ale na równej mierze można znacjonalizować przedsiębiorstwa, można zabrać lokaty, tak? No to są tego typu ryzyka, tak? Tutaj nie ma ryzyka, że ufacie konkretnemu bankowi, no ufacie w tym momencie rządowi Rzeczpospolitej i istnieniu tego państwa. No tak, tylko że wiesz, część ludzi uważała, że albo ten rząd, który minął, albo ten, który nadchodzi, są zagrożeniem
Natomiast warto powiedzieć, że w tej naszej historii po 89 chyba obligacje nie były nigdy zawieszone wypłaty czy coś takiego. Nie były. No i nie ma takiej Czyli praktycznej możliwości, teoretycznej, tak jak mówię, są. No jeżeli ktoś jest bardzo ostrożny, no to jakieś może metodyk, zakopanie w ogródku, nie wiem, no wiesz, no tutaj jak gdyby ten poziom bezpieczeństwa dochodzimy do jakiejś tam granicy. Na pewno warto, jeżeli chcecie zawsze inwestować, myśleć o dzieleniu tych pieniędzy, inwestowaniu w różne rzeczy, tak? No wtedy, jeżeli macie dywersyfikację tych pieniędzy, czyli dzielicie, że za część kupicie obligacje, część macie na lokacie, część gdzieś indziej, no to mniejsza jak się wysypie, to tracicie 1/3. A jeżeli jeszcze to dzielicie na kilka krajów, że na przykład inwestujecie część w Polsce, część w Stanach Zjednoczonych, część powiedzmy w Hiszpanii, no to natomiast pamiętajcie, że jeżeli inwestujemy najczęściej i powierzamy własne pieniądze, no to raczej powinny być to kraje demokratyczne, bo tam szansa, że coś się złego wydarzy, jest mniejsza. Jest mała, mniejsza. No ale teraz przejdźmy do wyjścia z inwestycji, czyli jeszcze nie weszliśmy, a już myślimy o wyjściu i zawsze namawiam Was do tego, żebyście myśleli. Dlaczego? Mogą się zdarzyć różne w życiu rzeczy i te pieniądze wy możecie zachorować, mogą Wasze dzieci zachorować, możecie zapragnąć, tak jak Mateusz, pojechać na tropikalne wyspy, no i wtedy te fundusze na przykład Wam są potrzebne. W przypadku niektórych inwestycji, na przykład jak kupujecie nieruchomość, no to wyjście z tej inwestycji czasami trwa miesiącami, latami, no bo musicie to sprzedać, musicie znaleźć nabywcę, musicie pójść do notariusza, no to jak gdyby te wszystkie procesy dosyć długo trwają. W przypadku lokat bankowych najczęściej jest tak, że te lokaty możecie zerwać z minuty na minutę, tak? Ewentualnie czasami jest tak, że danego dnia zrywacie, a następnego dnia te pieniądze się pojawiają na koncie. W przypadku natomiast obligacji sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ według rozporządzenia emitent i pośrednik, czyli w tym wypadku bank, tutaj jeżeli chodzi o obligacje, mamy te obligacje dla konsumentów dostępne za pomocą 2 banków PKO, jeden z żubrem, drugi bez żubra, jakby ktoś chciał w ten sposób, czyli IBP i PKO SA i to sobie przejdziemy, co trzeba zrobić, żeby założyć, natomiast żeby wyjść, musicie poczekać 5 dni roboczych. Po tych 5 dniach roboczych te pieniądze, które zainwestowaliście w obligacje, są Wam zwracane. Ale jeżeli w międzyczasie urosły od tych pieniędzy odsetki i odsetki przekraczają 0,7%, to płacicie taką karę. Czyli płacicie 0,7% kary w przypadku obligacji o krótszym okresie zapadalności, a w przypadku obligacji na przykład 10-letnich płacicie 2%. Czyli to jest w przybliżeniu, jeżeli wartość obligacji u nas jest 100 zł, no to płacicie 70 groszy, jeżeli chcecie zerwać, a w przypadku obligacji 10-letnich płacicie 2 zł. Czyli mogę zainwestować, wyjść po roku i na tym stracić? Czy nie, bo znaczy nie ma aż tak niskiego oprocentowania. Tak? Stracić nie możesz właśnie. Chodzi o to, że nawet jeżeli byś się rozmyślił, na przykład byś płacił, po 3 dniach stwierdził, nie, jednak pomyliłem się, to w tym momencie kary nie płacisz, bo karę płaci się od odsetek już naliczonych. Aha, czyli zawsze ten wkład jest zwracany, natomiast jeżeli w międzyczasie naliczyło się powiedzmy, nie wiem, 3 zł odsetek, nie? Powiedzmy z tych 100 zł, czyli powiedzmy po kilku miesiącach, no to w tym momencie płacisz tak z tego płacisz 70 groszy. Od każdej złotówki, czy od 3 zł łącznie? Od każdego 100 zł, czyli 100 zł to jest jedna obligacja. To jest tak zwany nominał obligacji. Jedna obligacja to jest 100 zł. Okej. Dobra. I możesz kupić, i to też jest istotne, możesz kupić tylko pojedyncze obligacje, nie możesz kupić pół obligacji.
Okej. Jeżeli chodzi o te oszczędnościowe i ten przykład. Dobra. No to teraz tak. Powiedziałeś, że można to zrobić w 2 bankach. Tak. I Być może jeszcze jakiś się pojawi, tak, no to już są pewne rzeczy. nie będziemy oszukiwać widzów, że nie przygotowaliśmy się. Przygotowaliśmy się i ja poszedłem do jednego z tych banków. Poczekaj, bo chcesz w końcu oszukiwać, czy nie oszukiwać? Nie, właśnie chcę być chcesz. absolutnie szczery. I uczciwy, przed kamerą. Uczciwy, przed kamerą. Poszedłem do jednego z 2 tych banków, nie będziemy mówili który, gdyż jest... Nie zapłacili za reklamę. Nie zapłacili, to nie będziemy promować. I jest to pewien proces i procedura. Siedzimy na kanapie, musimy mieć ze sobą 2 rzeczy, żeby pójść to zrobić. Dowód osobisty i numer konta bankowego, tego, które mamy. Wstajemy, wychodzimy i co robimy? Co załatwiamy, Paweł? Co trzeba zrobić? No, musimy sobie otworzyć rachunek maklerski, a na tym rachunku maklerskim rachunek transakcyjny, na którym będą fizycznie, no wirtualnie, no ale to się mówi, że fizycznie, trzymane obligacje, czyli miejsce, w którym, ponieważ no, to nie ma tak, że to jest przypisane do waszego konta bankowego, tylko jest osobne konto maklerskie, na tym koncie maklerskim jest konto transakcyjne do trzymania obligacji. No i tutaj jakie daje to możliwości? Przede wszystkim możecie dzięki temu zarządzać tym przez internet. Czyli możecie sobie, jeżeli założycie to konto transakcyjne, to macie dostęp przez internet. Tutaj będziecie w opisie mieli linki, jeżeli chodzi o właśnie zakup obligacji, obrót tymi obligacjami. I tam widzicie po pierwsze stan, po drugie możecie robić zakupy tych obligacji, czyli przelewać na to konto, bo tam wygląda to, jakbyście mieli konto bankowe w systemie internetowym, gdzie są trzymane wasze obligacje i widzicie te obligacje, jak i również możecie tam przelewać pieniądze, no i tam te pieniądze oczywiście będą nieoprocentowane, jak sobie je przelejecie. Natomiast no, służy to takie konto techniczne, które umożliwia wam właśnie zakup obligacji. I tam możecie kupować różnego typu obligacje skarbowe, rządowe wyłącznie. I tych obligacji jest kilka typów. My sobie pewnie o tym za moment będziemy mówić, jakie są typy obligacji, które Natomiast zanim to nastąpi, to opowiedzmy, jak to wygląda. Bierzemy po prostu dowód, wchodzimy do banku, idziemy do okienka, mówimy, że chcemy sobie kupować obligacje. Pani wypełnia krótką ankietę, pyta nas o, nie wiem, nazwisko panieńskie matki i tak dalej. Dostajecie kilka rzeczy do podpisu, czy nie jesteście płatnikiem w USA. Nie wiem, po co mnie o to pytali. Natomiast... To nie jest, to może jak gdyby też wytłumaczmy, bo to nie jest kwestia związana z obligacjami, tylko kwestia w przypadku, kiedy zakładasz w Polsce konto, obowiązuje, tak jak w wielu krajach, umowa ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone wymyśliły sobie, żeby zawsze mam problem, żeby im łatwiej było, urzędowi amerykańskiemu skarbowemu, to każdy obywatel, albo inaczej, każdy bank i każdy podmiot musi dowieść, musi poinformować skarbówkę amerykańską, że ma amerykańskich rezydentów, czyli osoby, które powinny płacić podatek w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład się ukrywają, uchylają i na przykład Czyli kupują... przez to, że oni są leniwi, to ja musiałem wypełniać 2 dodatkowe papiery. Tak. Aha, okej. No. Jeżeli byłbyś rezydentem amerykańskim i na przykład płaciłbyś podatek w Stanach Zjednoczonych i tam nie jako osoba zewnętrzna, tylko jako rezydent, czyli byś był mieszkańcem i sobie przyjechał do Polski, to też mógłbyś sobie kupić te obligacje, natomiast właśnie wtedy troszeczkę mamy inne procedury dla powiedzmy niepolskich rezydentów podatkowych. Tu chodzi o to, żeby wykazać, że jesteś polskim rezydentem podatkowym i w Polsce płacisz podatek, no i jakiekolwiek informacje mają iść do polskiego urzędu skarbowego, a nie amerykańskiego, tak?
Natomiast nie bójcie się tego, bo tu bank to wszystko przygotowuje. Oni się ciebie. Ale pamiętaj, że to jak gdyby nie jest związane jeżeli będziesz inwestował w cokolwiek, będziesz musiał to wypełniać. Jeżeli będziesz w Polsce otwierał konto, to też musisz wypełniać. A to nie wiem, to chyba zakładałem. Jakiś nie czas pamiętam. temu nie było tej potrzeby, więc pewnie dawno zakładałeś to konto. Natomiast no teraz często banki przy zmianach żądają, tak? Dlaczego? Dlatego, że grozi im kara. Jeżeli by się okazało, że jest jakiś rezydent podatkowy amerykański, a oni nie poinformowali, nie dołożyli starań, no to Amerykanie mogą nałożyć karę. Ale słuchajcie, to nie wy wypełniacie. Oni was pytają tylko, czy odprowadzacie podatek w Stanach. Jeżeli powiecie, że nie, to dostajecie po prostu kartkę do podpisu i to jest wszystko, więc tu się nie stresujcie w ogóle. Dostajecie numer konta, login do strony internetowej, do której za chwilkę przejdziemy. Natomiast jeszcze jedną rzecz wypełniacie, o tym zapomniałeś. Nie, ja właśnie chciałem teraz powiedzieć. Dostajecie taką ankietę z waszej wiedzy o inwestowaniu. O tym chciałeś powiedzieć? Tak. Więc nie musicie się tym przejmować, gdyż możecie zaznaczyć wszystko źle i to nie będzie miało żadnego znaczenia. Możecie też zaznaczyć, że nie chcecie udzielać odpowiedzi. Oni was tam pytają o zarobki, o to, czy macie jakieś pojęcie o inwestowaniu, o tym, ile pieniędzy chcecie przeznaczyć na inwestowanie. Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby określić typ inwestora, tak? Tak to się nazywa? Profil inwestora. I to znowuż nie jest pomysł banku, ani nawet rządu, tylko Komisji Nadzoru Finansowego, który nakazuje instytucjom finansowym profilowanie osoby, które właśnie inwestują w instrumenty finansowe, a obligacje są takim instrumentem. Być może bezpiecznym, ale są. I jak każdy instrument i inwestowanie w instrument wiąże się z ryzykiem. Tak jak powiedzieliśmy sobie już, jakie to jest ryzyko, natomiast bank jest zobowiązany, żebyś ty wypełnił ten profil i w zależności jak go wypełnisz, będziesz miał odpowiedni profil tak zwany inwestora, czy jesteś bardziej skłonny do ryzyka, czy jesteś mniej, jakiego typu inwestycje są dla ciebie zalecane. To jest bardziej w tym momencie informacyjne, tak? Tak, i wyszło mi, że jestem inwestorem indywidualnym, czyli chyba najniższy szczebel w tej hierarchii, tak? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie są tam. Musimy spojrzeć, jeżeli będziecie chcieli, to możemy. Natomiast dopisek był, że inwestor indywidualny jest otoczony najwyższą ochroną z możliwych. Tak gdzieś tam taka adnotacja była. Będą otaczać teraz wszyscy. Tak, będą mnie otaczać troską i ochroną i zaprowadzą mnie za rączkę do tego 1 000 000 razem z Pawłem. Więc jest to taka strona A4 albo 2 strony A4, nie pamiętam. 2 strony A4. Tam było kilka pytań. Cała procedura, żeby was nie przerażało, trwa dosłownie kilka minut, dokładnie tak jak założenie konta. Konto transakcyjne to się nazywa, tak? Muszę się nauczyć żargonu. Konto transakcyjne. Konto do zakupu obligacji. Tak? Transakcyjne tam było napisane. Jest całkowicie bezpłatne, nie ponosicie żadnych miesięcznych opłat, czyli jak to sobie założycie, to jest już chyba na całe życie, tak? No chyba tak, dopóki nie zrezygnujesz, pewnie można zrezygnować i wykreślić się. Jest procedura zamykania tego konta, tak jak każdego konta. Tak, co ważne, nie musicie tego zgłaszać absolutnie nigdzie, do żadnego urzędu, do żadnej skarbówki, bo o to dopytałem. Zostanie to za was zgłoszone, spokojnie. Wszystko zostanie zrobione za was, wy tylko na koniec musicie sobie przelać środki, jeżeli będziecie chcieli, i inwestować. Więc punkt pierwszy w naszej podróży to jest wstanie z kanapy, czy odejście od komputera i wybranie się do jednego z tych 2 banków, żeby móc założyć te konto. Jest to proste. Powiedzmy jedną można rzecz. to zrobić w Założenie jednym konta nie wiąże się z tym, że musicie cokolwiek jeszcze kupować. Tak, możecie zrobić to całkowicie na sucho.
danie sobie możliwości, żeby w przyszłości, na przykład następnego dnia, zakupić te obligacje. Dokładnie. I będziemy to wkrótce czynić prawdopodobnie ze mną, tak? Natomiast 1 milion złotych. myślę, że ten punkt pierwszy i to chyba te odcinki powinny być takie do pół godziny. Możemy zamknąć, czyli co to są obligacje i jak założyć to konto, a w następnym odcinku pójdziemy dalej, czyli otworzymy to, zajrzymy do środka, to co założyłem. Co o tym sądzisz? Dobrze, powiemy sobie wtedy o typach obligacji, jakie Tak. mamy. A na dzisiaj w takim razie dziękujemy. Mam nadzieję, że było zjadliwe i jeżeli macie jakieś pytania co do tego początku, to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, bądźcie bogaci. Cześć.